Dzień dobry. Co dzisiaj na kanale? Dzisiaj porozmawiamy o kontrowersyjnych zapowiedziach prezydenta Donalda Trumpa dotyczących obniżenia ceł na towary importowane z Chin. Przeanalizujemy, co to oznacza dla amerykańskiej gospodarki i dla relacji handlowych między USA a Chinami. Donald Trump ogłosił, że cła na towary importowane z Chin do USA zostaną obniżone. Aktualnie wynoszą one aż 145%, co stanowi ogromne obciążenie dla amerykańskich konsumentów i przedsiębiorstw. Trump podkreślił, że dogadujemy się dobrze z Chinami i wyraził optymizm co do nadchodzących rozmów handlowych. Ważne jest jednak to, że cła nie znikną całkowicie, ale będą znacząco obniżone, co może wpłynąć na rynek. W odpowiedzi na te zapowiedzi, amerykańskie indeksy giełdowe znacznie wzrosły. Wydarzenia te świadczą o pozytywnej reakcji inwestorów na perspektywy deeskalacji wojny handlowej i potencjalnej poprawy relacji z Chinami. Przemiany te mogą również przyczynić się do większej stabilności na rynku finansowym. Warto zauważyć, że decyzja o obniżeniu ceł jest częścią szerszej strategii administracji Trumpa, która stara się skonstruować bardziej korzystne warunki handlowe z Chinami. Jak wskazał Trump, jeśli nie dojdzie do porozumienia, to USA ustali zasady współpracy z Chinami, co sugeruje, że administracja zamierza działać zdecydowanie w tej sprawie. Obniżenie ceł może mieć pozytywny wpływ na amerykańską gospodarkę, obniżając koszty produktów dla konsumentów i wspierając lokalne przedsiębiorstwa w konkurencji z importem. Biorąc pod uwagę, że obecne taryfy są postrzegane jako obciążenie, ich redukcja może przyczynić się do zwiększenia zakupów i wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych. Podsumowując, zapowiedzi Donalda dotyczące obniżenia ceł na chińskie towary wskazują na możliwość zmiany w podejściu do wojny handlowej. Obserwując ewolucję tej sytuacji, warto zwrócić uwagę na reakcję rynków oraz ewentualne długofalowe skutki dla gospodarki amerykańskiej. Dziękuję za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej decyzji. Czy myślicie, że obniżenie ceł przełoży się na lepszą sytuację gospodarczą? A teraz lecimy dalej z tematem. Teraz mamy niespodziankę, bo Rafał Zaorski już wrócił do gry. Zobaczmy, co tym razem shortuje. Rafał Zaorski, najbardziej kontrowersyjny trader w Polsce, tydzień temu ogłosił bankructwo po stracie 53 milionów złotych. Dziś wraca z szokującą decyzją. Short na złocie w szczytowym momencie hossy. Zanim przejdziemy do najnowszej akcji. Kim jest Rafał Zaorski? To specjalista od ryzykownych ruchów. W 2020 roku zarobił 12 milionów na ropie. W 2024 stracił 37 milionów na bitcoinie. Jego styl to wysokie lewary do 100 razy. Publiczne ujawnianie pozycji na Twitterze. 23 kwietnia 2025 roku. Złoto bije rekord $3500 za uncję. Zaorski otwiera shorta na poziomie 3458. Cel 3330, czyli 4% spadku. Wykorzystuje dźwignię 20 razy. Po 24 godzinach złoto spada do 3280. Jego zysk to ponad 200 punktów. To daje około 5% zysku. Wzrost złota o 115% od 2022 roku. Średni miesięczny wzrost 3,2%. Wolumen obrotów rekordowy 28 miliardów. Wskaźnik RSI na złocie przed transakcją 82. Poziom wsparcia po korekcie 3250. Sprawdźmy teraz reakcję Twittera. Znowu shortuje coś, co rośnie, hit. Będą meble na aukcji. To nie trading, to gambling. Kiedyś krytykował szkoleniowców, teraz sam jest przykładem. Geniusz czy szaleniec? Zaorski znów gra pod prąd. Tym razem wygrywa. Czy to strategia, czy szczęście? Ocencie sami w komentarzach. 23 kwietnia tego roku rynek kryptowalut odnotował znaczące wzrosty, a Bitcoin ETF przyciągnęły rekordowe wpływy w wysokości $912 milionów w ciągu zaledwie 24 godzin. Był to największy jednodniowy napływ kapitału od stycznia 2024 roku, co zdaniem ekspertów świadczy o dramatycznej poprawie nastrojów inwestorów. Wzrost ten zbiegł się z łagodniejszą retoryką Donalda wobec Chin, który zapowiedział obniżenie ceł, co pozytywnie wpłynęło na globalne rynki finansowe. BTC przekroczył poziom $93 tysięcy, zbliżając się do psychologicznej bariery $95 tysięcy, podczas gdy ETH zanotowało wzrost o 7,2%, dążąc do $1800. Solana również odnotowała imponujący wzrost 5,1% w ciągu doby i ponad 20% w ciągu ostatniego tygodnia. Inne główne kryptowaluty, takie jak XRP 4,35%, Dogecoin 5,48% i Cardano 7,78%, także korzystały z zielonej fali. Tesla
Pomimo spadku przychodów o 9,2% w pierwszym kwartale 2025 roku, nie sprzedała swoich 11 509 bitcoinów, których wartość wzrosła powyżej $1 miliarda dzięki ostatnim wzrostom. Elon Musk zapowiedział również większe zaangażowanie w firmę, co przełożyło się na wzrost akcji Tesli o 5,4%. Obecny trend wskazuje na możliwość przebicia przez bitcoina historycznego maksimum, a optymizm inwestorów rośnie wraz z rosnącym udziałem instytucjonalnych graczy. ETF stały się kluczowym narzędziem akumulacji BTC. Ostatni temat to newsy ze Szwecji. Szwedzki parlamentarzysta Rickard Nordin złożył oficjalny wniosek o dodanie bitcoina do rezerw walutowych kraju, argumentując, że to nie tylko inwestycja, ale narzędzie wolności finansowej. Szwecja dotąd stawiała na złoto i tradycyjne waluty, ale polityk uważa, że to za mało w erze cyfrowej. W liście do minister finansów wskazał, że bitcoin to już nie eksperyment, ale realna alternatywa dla systemów bankowych. Podkreślił, że w wielu krajach bitcoin już zastępuje waluty, szczególnie w państwach z hiperinflacją. Kluczowym argumentem jest fakt, że bitcoin omija cenzurę, blokady kont i pośredników, co stanowi ratunek dla obywateli reżimów. Pomysł nie jest nowy. Czechy rozważają podobny krok, a USA już tworzą rezerwę BTC finansowaną z konfiskowanych aktywów. Na razie to tylko propozycja, ale pokazuje, że instytucje państwowe zaczynają traktować BTC poważnie. W Szwecji kryptowaluty mają już ponad 500 000 użytkowników, głównie młodych ludzi. Prognozy wskazują, że za kilka lat w Skandynawii będzie prawie 5 milionów osób korzystających z krypto. Gdyby Szwecja kupiła BTC, stałaby się pionierem w Europie. Krytycy obawiają się zmienności bitcoina, ale zwolennicy widzą w nim zabezpieczenie przed kryzysami. To kolejny krok w adopcji krypto. Od inwestycji indywidualnych po poziom państwowy, jeśli Szwecja się zdecyduje, może to zmienić globalne podejście do rezerw walutowych. Do następnego.